Lekcja 1. Wspólne gotowanie. Bekon, makaron i ser brzmią wykonalnie. Jak przyrządzasz bekon? Zazwyczaj wolę piec je w piekarniku. Są chrupiące i równomiernie upieczone. To świetna metoda. Uwalnia również płytę kuchenną na inne składniki. Dokładnie. Podczas gdy bekon się smaży, mogę przygotować makaron i sos serowy. Jakiego rodzaju sera używasz do tego dania? Uwielbiam połączenie cheddara i mozzarelli. Dodaje potrawie wspaniałego smaku i kremowości. Brzmi pysznie. Już sobie wyobrażam, jak będzie smakowało. Tak, jest to szybki w przygotowaniu posiłek, idealny na zabiegany wieczór. Kiedyś ugotujemy to razem. Chcę poznać Twój sekret, jak sprawić, by to danie było wyjątkowe. Lekcja 2. Emocjonalne zachody słońca. Niesamowite, jak prosty wschód lub zachód słońca może wywołać tak głębokie emocje. Absolutnie. Te chwile w naturze mogą sprawić, że poczujemy się tak połączeni i żywi. Tak, kolory i sposób, w jaki zmienia się światło, mogą zapierać dech w piersiach. To tak, jakby świat na chwilę się zatrzymał, pozwalając nam na refleksję i docenienie. Często zdarza mi się pogrążyć w myślach, obserwując zmieniające się niebo. Ja też. To idealny czas, aby pomyśleć o naszych marzeniach i aspiracjach. Natura ma swój sposób na uziemienie nas i przypominanie nam o pięknie życia. Dokładnie. Zróbmy to w celu wspólnego oglądania większej ilości wschodów i zachodów słońca. To brzmi wspaniale. Te chwile są po to, by się nimi dzielić i je pielęgnować. Lekcja 3. Wybór podróży. Możesz rozważyć podróż pociągiem. To malowniczy sposób podróżowania. Czy jest szybszy niż autobus? Chcę zmaksymalizować swój czas. Generalnie rzecz biorąc, pociągi mogą jechać szybciej, zwłaszcza jeśli mają mniej przystanków na trasie. Dobrze wiedzieć. Doceniam również wygodę podróży pociągiem. Tak, możesz poruszać się swobodnie i cieszyć się jazdą. Poza tym podróże pociągiem mają w sobie coś nostalgicznego, co bardzo lubię. Dokładnie. Często pozwalają na piękne widoki, których możesz nie zauważyć w autobusie. Sprawdźmy rozkłady jazdy i zobaczmy, która opcja najlepiej pasuje do naszych planów. Brzmi jak plan. Jestem podekscytowany, żeby zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi ta podróż. Lekcja 4. Lekcje jazdy. Lekcje są bardzo dobre, a my uczy się jeździć, a to cenna umiejętność. Oczywiście. Zdobycie prawa jazdy otwiera tak wiele możliwości niezależności. Tak, a dodatkowo daje jej swobodę odkrywania nowych miejsc na własnych warunkach. Pamiętam, jak bardzo byłam zdenerwowana podczas lekcji jazdy, ale było warto. To powszechne. Potrzeba praktyki, aby zbudować pewność siebie za kierownicą. Gdy już zdobędzie prawo jazdy, poczuje ogromną satysfakcję. Zdecydowanie. To kamień milowy, który wiele osób ceni. Wesprzyjmy ją w tej podróży. Zaparcie ma ogromne znaczenie. Zgadzam się. Oto świętowanie jej sukcesu, gdy w końcu dostanie prawo jazdy. Lekcja 5. Sprawdzenie serca. Posłuchał mojego serca i było to niezwykłe przeżycie. Nigdy nie sądziłam, że będzie to aż tak osobiste. To brzmi intrygująco. Co powiedział po wysłuchaniu bicia twojego serca? Kazał mi kaszleć, żeby wydobyć z siebie lepszy dźwięk, co było nieoczekiwane, ale i zabawne. Ciekawe, że lekarze mają tak unikalne metody, aby mieć pewność, że wszystko funkcjonuje prawidłowo. Tak, zadał mi także kilka pytań na temat mojego stylu życia i ewentualnych objawów.
Te pytania są ważne, bo pomagają mu lepiej zrozumieć mój ogólny stan zdrowia. Dokładnie. Niesamowite, ile wglądu można zyskać po prostu słuchając serca. To naprawdę podkreśla, jak ważne są regularne badania kontrolne dla zachowania dobrego zdrowia. Wyszłam z zabiegu uspokojona i bardziej świadoma tego, jak ważne jest słuchanie swojego ciała. Lekcja 6. Więzi rodzinne. Jeśli chodzi o rodzinę, syn znaczy bardzo wiele dla swojej matki, a ojciec dla syna to głęboka więź. Oczywiście, te relacje kształtują to, kim jesteśmy i wpływają na nasze życie na niezliczone sposoby. Trzeba podjąć decyzję, kiedy sumienie człowieka jest wystawiane na próbę, bo może to wiele powiedzieć o jego charakterze. Tak, dylematy moralne często wydobywają z ludzi to, co najlepsze lub najgorsze, prawda? Tak, to, jak reagujemy na wyzwania, naprawdę nas definiuje. Doświadczenia te mogą wzmocnić więzi rodzinne, ucząc nas przy okazji cennych lekcji. Dokładnie. W chwilach wzlotów i upadków wsparcie rodziny może być niesamowicie potężne. Wierzę, że pielęgnowanie tych relacji jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia emocjonalnego. Dobrze powiedziane. Ważne jest, aby pielęgnować i inwestować w nasze więzi rodzinne. Lekcja 7. Przyjazd do Paryża. To, co wydarzyło się, kiedy przybyłem do Paryża, było dość frustrujące. Wszystko zdawało się iść nie tak naraz. Brzmi stresująco. Co dokładnie się stało, że twój przyjazd był tak chaotyczny? Mój bagaż zaginął i nie miałem pojęcia, jak poruszać się po lotnisku bez niego. O nie, to musiało być przytłaczające, zwłaszcza w nowym mieście. Tak, czułam się zdezorientowana i niespokojna, ale starałam się zachować spokój i zrozumieć sytuację. To świetne podejście, gdyż pozytywne nastawienie w trudnych sytuacjach może wiele zdziałać. W końcu udało mi się uzyskać pomoc od personelu lotniska, co uspokoiło moje obawy. Miło słyszeć, że znalazłaś pomoc. Ludzie potrafią być niesamowicie pomocni, gdy o nią poprosisz. Zdecydowanie. Gdy dotarłem do hotelu, zacząłem się relaksować i cieszyć się pięknym miastem. Lekcja 8. Połączenia społecznościowe. Uważał, że pozostawanie w kontakcie ze społecznością jest niezwykle ważne. Dziś jest to równie ważne. Oczywiście, budowanie silnych relacji pomaga każdemu czuć się wspieranym i cenionym. Kiedy się izolujemy, pozbawiamy się bogactwa życia społecznego. Tak, zaangażowanie w życie naszej okolicy może prowadzić do nawiązania wspaniałych przyjaźni i otwierać nowe możliwości. Korzystnie wpływa także na nasze samopoczucie psychiczne, gdyż więzi społeczne są niezbędne do szczęścia. Dokładnie. Angażowanie się w relację z innymi może stworzyć poczucie przynależności i celu. Myślę, że powinniśmy uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach, aby jeszcze bardziej wzmocnić te więzi. To świetny pomysł. Szukajmy spotkań społecznościowych, gdzie możemy poznać nowych ludzi. Tak, czas, abyśmy docenili znaczenie społeczności w naszym życiu. Lekcja 9. Zmartwienia związane z pieniędzmi. Cześć, czy kiedykolwiek martwisz się o pieniądze? Tak, to powszechny problem wielu osób, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące koszty na całym świecie. Rozumiem to całkowicie. Zarządzanie finansami może być czasami sporym wyzwaniem. Naprawdę może. Często zdarza mi się ustalać budżet, aby mieć pewność, że trzymam się planu. To mądre podejście. Trzymanie się budżetu może pomóc Ci poczuć większą kontrolę. Dokładnie. Staram się odkładać trochę pieniędzy co miesiąc na wypadek sytuacji awaryjnych, na wszelki wypadek.
To mądra strategia. Posiadanie siatki bezpieczeństwa może zapewnić spokój ducha. Tak, ważne jest też znalezienie sposobów na cieszenie się życiem bez wydawania zbyt dużych pieniędzy. Zgadzam się. Zrównoważenie oszczędzania z wydawaniem pieniędzy może być trudne, ale jest niezbędne. Lekcja 10. Przeciwieństwa. Przeciwieństwem czerni jest biel, a przeciwieństwem szczęścia jest smutek. Fascynujące jest, jak kontrasty definiują nasze pojmowanie. Oczywiście, to ciekawe, jak przeciwieństwa mogą wzmacniać nasze postrzeganie emocji i kolorów. Jeśli stoję po przeciwnej stronie pokoju, widzę to, co się dzieje, z innej perspektywy. Tak, odległość może zmienić sposób, w jaki postrzegamy sytuację, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Przypomina nam, że kontekst jest kluczowy dla zrozumienia naszych doświadczeń. Dokładnie. Często musimy rozważyć różne punkty widzenia, aby uzyskać pełniejszy obraz. Uwielbiam to, jak odkrywanie kontrastów może prowadzić do głębszych rozmów na temat życia. Ja też. Otwiera drzwi do zrozumienia i empatii wobec innych. Kontynuujmy dyskusję na ten temat. Wspólne zgłębianie takich tematów jest bardzo pouczające. Lekcja 11. Metody marketingowe. Jeśli chodzi o metody marketingowe, nadal będziemy korzystać z tradycyjnych podejść, ale skupimy się na rozwiązaniach cyfrowych. To ma sens. Marketing cyfrowy oferuje tak wiele możliwości dotarcia do szerszej publiczności. Dokładnie. Platformy online umożliwiają ukierunkowane kampanie, które mogą być bardzo skuteczne. Analiza danych pozwala nam udoskonalać strategię, aby uzyskać lepsze wyniki. Tak, to fascynujące, jak technologia zmieniła krajobraz marketingowy. Uważam, że dostosowanie się do tych zmian jest niezbędne, aby utrzymać się w branży. Absolutnie. Musimy nieustannie uczyć się i rozwijać nasze metody. Przyjrzyjmy się najnowszym trendom i sprawdźmy, jak możemy je wdrożyć w naszej strategii. Świetny pomysł. Pozostawanie o krok przed innymi znacznie poprawi nasze wysiłki. Lekcja 12. Nagradzające wyzwania. Brzmi to jak wyzwanie. Ale może być satysfakcjonujące i otwierające oczy w tym samym czasie. Oczywiście, podejmowanie wyzwań może prowadzić do osobistego rozwoju i nowych doświadczeń. Wierzę, że wyjście poza swoją strefę komfortu to sposób, w jaki naprawdę odkrywamy swój potencjał. Tak, stawianie czoła trudnościom często uczy nas odporności i zdolności adaptacji. Ciekawe jest to, jak wyzwania potrafią ujawnić nasze mocne strony, o których nie wiedzieliśmy, że je mamy. Dokładnie. Te chwile pokonywania przeszkód mogą być niesamowicie satysfakcjonujące. Zachęcajmy się nawzajem do podejmowania nowych wyzwań, gdy się pojawią. Zdecydowanie. Razem możemy się wspierać w wzlotach i upadkach. Już nie mogę się doczekać przygód, które na nas czekają. Lekcja 13. Nauka języka angielskiego. Czy słyszałeś o programie oferującym 12 godzin ćwiczeń ze słuchu w języku angielskim podczas snu? Tak, czytałem, że jest on zaprojektowany, aby pomóc uczniom wchłonąć język podświadomie. Brzmi fascynująco. Wyobraź sobie, że budzisz się z ulepszonymi umiejętnościami angielskiego, nawet się nie starając. Dokładnie. Słuchanie podczas snu może być zabawnym i skutecznym sposobem na poprawę uczenia się. Zastanawiam się, jak to działa i byłoby ciekawie zobaczyć rezultaty. Tak, połączenie biernej nauki z aktywną nauką może dać potężny efekt. Próbujmy i zobaczmy, jak wpłynie to na nasze umiejętności językowe na przestrzeni czasu.
Jestem tym podekscytowany. To może być przełom w naszej nauce angielskiego. Zdecydowanie. Oto wzniesienie naszych umiejętności językowych na wyższy poziom. Lekcja 14. Przygody na świeżym powietrzu. Uwielbiam uczucie wiatru we włosach, gdy jestem na świeżym powietrzu. To działa orzeźwiająco. Absolutnie. Bycie na zewnątrz może być tak orzeźwiające, szczególnie w słoneczny dzień. Tak, natura potrafi podnieść nas na duchu i dodać nam energii. Całkowicie się zgadzam. Jest coś magicznego w łączeniu się z naturą. Niezależnie od tego, czy wędrujesz pieszo, jeździsz na rowerze, czy po prostu spacerujesz po parku, wszystko jest Dokładnie. wspaniałe. Każda aktywność na świeżym powietrzu przynosi własne poczucie przygody i radości. Zaplanujmy dzień na wspólne odkrywanie nowego szlaku. To będzie ekscytujące przeżycie. Brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aby poczuć ten powiew świeżego powietrza i wolności. Życzymy kolejnych przygód na świeżym powietrzu, pełnych śmiechu i odkrywania. Lekcja 15. Smaczne wkładki. Ekscytujące jest myśleć o smakach, które możemy stworzyć dzięki wkładowi każdego z nas. Oczywiście, każda osoba wnosi coś wyjątkowego, co wzbogaca całościowe doświadczenie. A swoją drogą, ile osób przyjdzie? Im więcej, tym weselej. Myślę, że potwierdzono już około 10 osób i zapowiada się fantastyczne spotkanie. Brzmi idealnie. Przy tak wielu różnych smakach będziemy mieć wspaniałą różnorodność dań. Tak, uwielbiam to, że dzielenie się jedzeniem może zacieśniać więzi i inicjować rozmowy. Dokładnie. To piękny sposób na świętowanie społeczności i przyjaźni poprzez smaki. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co wszyscy przyniosą. Będzie to miła niespodzianka. Zadbajmy o koordynację, aby nie przygotować zbyt wielu podobnych dań. Lekcja 16. Preferencje rynkowe. A co z preferencjami naszego rynku docelowego? Myślę, że ważne jest, aby je w pełni zrozumieć. Zdecydowanie preferują ekologiczne i niedrogie opcje. Stało się to znaczącym trendem. Tak, dla wielu dzisiejszych konsumentów kwestia zrównoważonego rozwoju jest kluczowa. Chcą mieć pewność, że robią zakupy. Zdecydowanie. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi wpływu swoich wyborów na środowisko. Wspaniale jest widzieć tak dużą zmianę w kierunku odpowiedzialnego kupowania. Jest to zgodne z naszymi wartościami. Dokładnie. Powinniśmy skupić się na materiałach wysokiej jakości, które są zarówno opłacalne, jak i przyjazne dla środowiska. Zastanówmy się nad pomysłami, które odpowiadają tym preferencjom, a jednocześnie utrzymują nasze standardy. Myślę, że to pozwoli nam wyróżnić się na rynku i zdobyć lojalną bazę klientów. Tak, tworzenie produktów zgodnych z wartościami firmy może przynieść jej długoterminowy sukces. Lekcja 17. Standardy życia. Fascynujące jest omawianie, jak poprawił się standard życia w Anglii od roku 1800. Rzeczywiście, postęp w technologii i opiece zdrowotnej wywarł znaczący wpływ. Tak, i ciekawie jest pomyśleć o tym, jak zmieniło się codzienne życie ludzi na przestrzeni wieków. Na pewno, dziadek Snowa nie zaszedł daleko w szkole, ale ciężko pracował, aby utrzymać rodzinę. To prawda. Edukacja nie była wtedy tak dostępna, a wielu zamiast tego polegało na praktycznych umiejętnościach. Inspirujące jest to, jak daleko społeczeństwo posunęło się w kwestii możliwości edukacyjnych. Oczywiście,
Dostęp do edukacji otworzył drzwi dla wielu, którzy wcześniej mieli ograniczone możliwości. Przypomina nam o znaczeniu ciągłego doskonalenia i dążenia do postępu. Tak, i ekscytujące jest myśleć o tym, w jaki sposób przyszłe pokolenia będą kontynuować budowę na tym fundamencie. Lekcja 18. Trzymanie się celów. Myślę, że łatwiej jest trzymać się rutyny, gdy masz konkretne cele. Zdecydowanie. Jasne cele sprawiają, że podróż wydaje się bardziej osiągalna. Powinienem spróbować. Może wyznaczanie sobie mniejszych kamieni milowych pomoże mi zachować koncentrację. To świetny pomysł. Rozbicie rzeczy na części może sprawić, że proces będzie mniej przytłaczający. Jak długo zazwyczaj trzeba czekać na postępy w realizacji tego typu celów? Może się zmieniać, jednak kluczowa jest konsekwencja. Nawet niewielkie zmiany mogą z czasem przynieść znaczące rezultaty. To ma sens. Postaram się być cierpliwy i świętować małe zwycięstwa po drodze. Tak, docenianie podróży jest tak samo ważne jak dotarcie do celu. Już samo o tym mówię i czuję się bardziej zmotywowany. Czas podjąć działanie. Lekcja 19. Dostępność w życiu. Żyjemy w ekscytujących czasach, szczególnie, że wszystko staje się coraz bardziej dostępne. Oczywiście, postęp technologiczny i świadomość ułatwiają życie wielu osobom. Tak, od transportu po edukację zaszło wiele ulepszeń. Wspaniale jest widzieć, jak inkluzywność staje się priorytetem w społeczeństwie. Dokładnie. Każdy zasługuje na równe szanse i zmierzamy w tym kierunku. Podoba mi się, że inicjatywy społeczne również odgrywają rolę w tej transformacji. Tak, oddolne inicjatywy mogą zapoczątkować znaczące zmiany i zainspirować innych do przyłączenia się. Przybierajmy nadal te ruchy, jest to kluczowe dla lepszej przyszłości. Całkowicie się zgadzam. Razem możemy przyczynić się do bardziej dostępnego i inkluzywnego świata. Lekcja 20. Materiały do zajęć w klasie. Niektóre zajęcia mogą wymagać konkretnych materiałów, ale w większości przypadków wystarczą podstawowe przybory. To prawda. Posiadanie niezbędnych rzeczy może mieć ogromne znaczenie w doświadczeniu edukacyjnym ucznia. Tak, zeszyty, długopisy i podręczniki stanowią podstawę każdych zajęć. Ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi dostępu do tych podstawowych rzeczy. Dokładnie. Szkoły powinny udzielać wsparcia tym, którzy tego potrzebują, aby stworzyć równe środowisko edukacyjne. Uwielbiam to, że programy społeczne często wkraczają do akcji, aby pomóc uczniom wyposażyć się w to, czego potrzebują. Tak, to inspirujące widzieć, jak ludzie jednoczą się, aby wspierać edukację. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy przyczynić się do tych wysiłków w naszej własnej społeczności. Jestem na pokładze. Każda odrobina pomaga uczynić edukację bardziej dostępną dla każdego. Lekcja 21. Angażujące tematy. Tak, wydało mi się to bardzo interesujące. Jest tak wiele do omówienia na ten temat. Co myślisz na ten temat? Chętnie poznam Twoją perspektywę. Myślę, że uwypukla ona pewne kluczowe problemy, którym nasze społeczeństwo powinno poświęcić więcej uwagi. Oczywiście, ważne jest, aby angażować się w rozmowy, które mogą prowadzić do pozytywnych zmian. Zgadzam się. Uświadomienie tych tematów może zainspirować innych do podjęcia działań. Tak, i może utorować drogę innowacyjnym rozwiązaniom złożonych problemów. Nie mogę się doczekać, aby zbadać ten temat dalej i zobaczyć, jak możemy przyczynić się do dyskusji. Utrzymajmy dynamikę, bo dzielenie się pomysłami jest kluczem do postępu.
Razem możemy rozpocząć wartościowe rozmowy, które znajdą oddźwięk u naszych odbiorców. Lekcja 22. Piękno natury. Dzikie zwierzęta z reguły nie nadają się do hodowli, są jednak idealnym miejscem na spędzenie letnich wakacji. To prawda. Rezerwaty przyrody i parki dzikiej przyrody mogą zapewnić zapierające dech w piersiach przeżycia. Tak, przebywanie wśród natury pozwala na odprężającą ucieczkę od codzienności. Niesamowite jest to, jak dzikie zwierzęta przyczyniają się do piękna swojego naturalnego środowiska. Oczywiście, obserwowanie ich w ich otoczeniu może być zarówno ekscytujące, jak i edukacyjne. Podoba mi się pomysł spędzania czasu na świeżym powietrzu, obcowania z naturą i poznawania dzikiej przyrody. To wspaniały sposób, aby docenić ekosystemy, w których żyją te zwierzęta. Ponadto zachęca do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, mających na celu ochronę tych pięknych miejsc. Tak, zaplanujmy wycieczkę do rezerwatu przyrody. Będzie to niezapomniane przeżycie. Lekcja 23. Odkrywanie Europy. Rozważam podróż do Europy. Jest tam tak wiele historii do odkrycia. To brzmi fantastycznie. Europa jest bogata w kulturę i zabytki. Zawsze chciałem zobaczyć takie miejsca jak Koloseum i wieża Eiffla. To są ikony. Każde miasto ma swoją własną, unikalną historię do opowiedzenia poprzez architekturę. Dokładnie. Wspaniale byłoby spacerować po starożytnych ulicach i poczuć ich historię. Ponadto jedzenie i lokalne zwyczaje sprawiają, że każde miejsce jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Zgadzam się. Doświadczanie różnych kultur może być tak wzbogacające i otwierające oczy. Zacznijmy planować szczegóły. Jeśli chcesz, mogę pomóc w badaniach. To byłoby świetne. Razem możemy stworzyć niezapomniany plan podróży. Lekcja 24. Wygodne wybory. Zastanawiając się, co kupić, ważne jest, aby przed dokonaniem zakupu skupić się na komforcie. Zdecydowanie. Komfort jest naprawdę ważny, zwłaszcza w przypadku przedmiotów codziennego użytku. Tak, niezależnie od tego, czy chodzi o ubrania, meble, czy nawet technologię, wygoda może uprzyjemnić nam życie. Zgadzam się. Czasami łatwo jest pominąć wygodę dla dobra stylu. Dokładnie. Znalezienie równowagi między estetyką a komfortem jest kluczowa. Zróbmy listę rzeczy, których potrzebujemy, stawiając wygodę na pierwszym miejscu. Brzmi jak mądry plan. Chcę mieć pewność, że moje wybory są praktyczne i przyjemne. Tak, inwestycja w wygodę może prowadzić do szczęśliwszych codziennych doświadczeń. Razem możemy podejmować świadome decyzje, które naprawdę odpowiadają naszym potrzebom. Lekcja 25. Pokora ponad arogancją. Ważne jest, aby podchodzić do życia z pokorą, a nie z arogancją, która tak często mi się przypisuje. Całkowicie się zgadzam. Pokora pozwala nam łączyć się z innymi na głębszym poziomie. Dokładnie. Kiedy jesteśmy pokorni, jesteśmy bardziej otwarci na naukę i rozwój dzięki naszym doświadczeniom. Tak, i pomaga budować szczere relacje oparte na szacunku i zrozumieniu. Myślę, że wiele osób myli pewność siebie z arogancją, ale to dwie zupełnie różne rzeczy. To prawda, pewność siebie może inspirować, podczas gdy arogancja ma tendencję do alienowania innych. Chodzi o znalezienie równowagi, która pozwoli nam być dumnym z siebie bez przechwalania się. Oczywiście, przyjęcie pokory może prowadzić do bardziej spełnionego i znaczącego życia.
Zachęcajmy się nawzajem do praktykowania pokory w codziennych interakcjach. Lekcja 26. Nawodnienie podczas wędrówek. Woda na wędrówki jest idealna. Nie mogę się doczekać, aby pozostać nawodnionym podczas naszej przygody. Oczywiście, prawidłowe nawodnienie jest kluczem do czerpania przyjemności z każdej aktywności na świeżym powietrzu. Zgadzam się. Kiedy mamy wystarczająco dużo wody, zwiększa ona nasz poziom energii i utrzymuje nas w świeżości. Tak, może także zapobiegać zmęczeniu i pomagać nam zachować koncentrację na szlaku. Czy już spakowałeś swoje butelki z wodą? Chcę się upewnić, że mamy ich wystarczająco dużo. Dodałam też kilka tabletek elektrolitowych do wody, aby uzyskać dodatkową energię. To świetny pomysł. Pomoże uzupełnić to, co tracimy podczas wędrówek. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, aby odkrywać piękne widoki, pozostając nawodnionym. Ja też. To będzie niezapomniane przeżycie w naturze. Lekcja 27. Rutyna ćwiczeń. Jak często ćwiczysz w tygodniu? Ja staram się ćwiczyć co najmniej 5 dni w tygodniu. To robi wrażenie. Ja również staram się być aktywna, ale czasami mam problem z utrzymaniem stałej rutyny. Rozumiem, znalezienie czasu może być trudne, zwłaszcza przy napiętym grafiku. Tak, ale zauważyłam, że kiedy traktuję to priorytetowo, ogólnie czuję się znacznie lepiej. To prawda. Regularne ćwiczenia znacznie poprawiają nastrój i poziom energii. Staram się łączyć różne rodzaje ćwiczeń, żeby było ciekawiej. To świetna strategia. Mieszanie może zapobiec nudzi i ćwiczyć różne grupy mięśni. Oczywiście, chyba zapiszę się na nowe zajęcia fitness, żeby urozmaicić swoją rutynę. Brzmi jak fajny pomysł. Motywujmy się nawzajem do trzymania się naszych celów fitness. Lekcja 28. Weekendowy wypad. Hej, myślałem o krótkiej wycieczce w ten weekend. Macie jakieś propozycje? Brzmi jak świetny pomysł. Co powiesz na odwiedzenie pobliskiej plaży lub szlaku turystycznego? Obie opcje brzmią zachęcająco. Przydałby mi się trochę czasu na świeżym powietrzu, żeby się zrelaksować. Tak, świeże powietrze i piękne widoki będą orzeźwiające po pracowitym tygodniu. Podoba mi się również pomysł zwiedzania nowego miejsca, nawet jeśli ma to trwać tylko jeden dzień. Dokładnie, czasami szybki wypad może odmłodzić nasze duchy. Czy masz na myśli jakieś konkretne miejsca, które mógłbyś polecić? Niedaleko stąd znajduje się piękny park narodowy ze wspaniałymi widokami i szlakami turystycznymi. Brzmi idealnie. Sprawdźmy pogodę i zaplanujmy naszą przygodę. Lekcja 29. Przygody na rynku. Lokalne targi są niesamowite, prawda? Tak, panuje tam taka żywa atmosfera. Pełno tam świeżych i wyjątkowych produktów. Uwielbiam to, że każdy targ ma swój własny charakter, odzwierciedlający lokalną kulturę i społeczność. Oczywiście, to fantastyczny sposób na wsparcie lokalnych rolników i rzemieślników. Ponadto różnorodność dostępnych potraw i wyrobów rzemieślniczych zawsze sprawia, że przeżycie jest ekscytujące. Tak, lubię odkrywać nowe składniki i wypróbowywać różne przepisy. Czy byłeś na targu w centrum? Słyszałem, że ma niesamowitych sprzedawców. Wybór organicznych owoców i wyrobów rękodzielniczych jest naprawdę imponujący. Zaplanujmy wkrótce wspólną wizytę. Chętnie zwiedzię to miejsce razem. Lekcja 30. Aktywność na świeżym powietrzu.
Jakie inne zajęcia ostatnio wykonywałeś? W zeszły weekend wybrałem się na pieszą wędrówkę po pięknych górach. Było to zapierające dech w piersiach. Brzmi niewiarygodnie. Widoki stamtąd musiały być niesamowite. Naprawdę tak było. Stojąc na szczycie, poczułem się tak połączony z naturą. Mogę sobie wyobrazić. Wędrówki piesze to świetny sposób na oczyszczenie umysłu i cieszenie się naturą. Tak, a także daje mi satysfakcję wyzwanie fizyczne. Czy odkryłeś jakieś ulubione szlaki turystyczne, które możesz polecić? Oczywiście, jest szlak prowadzący do pięknego wodospadu, to pozycja obowiązkowa. Chętnie to sprawdzę. Zaplanujmy wspólnie pieszą wycieczkę już wkrótce. Lekcja 31. Zdrowe odżywianie. Ograniczenie spożycia przetworzonej żywności to wspaniały cel. Zdecydowanie. Częściej gotuję posiłki w domu, aby skupić się na świeżych składnikach. To fantastyczne. Gotowanie w domu pozwala kontrolować, co trafia do Twoich posiłków. Tak, to także świetny sposób na eksperymentowanie z różnymi smakami i przepisami. Zgadzam się. Przygotowywanie własnych posiłków może być tak satysfakcjonujące i ogólnie zdrowsze. Ponadto jest to świetny sposób na zaangażowanie rodziny i przyjaciół w proces gotowania. Zdecydowanie. Dzielenie się posiłkami może tworzyć wspaniałe wspomnienia i połączenia. Myślę, że niedługo powinniśmy zorganizować wieczór kulinarny, żeby wspólnie wypróbować nowe przepisy. Brzmi idealnie. Zaplanujmy to i bawmy się pysznie w kuchni. Lekcja 32. Znaczenie snu. Wystarczająca ilość snu każdej nocy jest kluczowa dla ogólnego stanu zdrowia, nie sądzisz? Dobry punkt. Sen może znacząco wpłynąć na nasz nastrój, poziom energii i produktywność. Tak, gdy stawiamy sen na pierwszym miejscu, mamy tendencję do odczuwania większej koncentracji i czujności w ciągu dnia. Dokładnie. Staram się ustalić regularny harmonogram snu, aby mieć pewność, że odpocznę jakościowo. To mądre podejście. Konsekwencja naprawdę może pomóc regulować wewnętrzny zegar naszego ciała. Odkryłam również, że stworzenie relaksującej rutyny przed snem pomaga mi szybciej zasnąć. Oczywiście, ważne jest, aby się wyciszyć i przygotować umysł na odpoczynek. Zachęcajmy się nawzajem do utrzymywania zdrowych nawyków związanych ze snem w przyszłości. Tak. Oto to za lepszy sen i ogólne samopoczucie. Lekcja 33. Rezerwacja pokoju hotelowego. Cześć, muszę zmienić rezerwację pokoju. Czy możesz mi pomóc? Oczywiście, chętnie Ci w tym pomogę. Jakie zmiany musisz wprowadzić? Chciałbym zmienić datę zameldowania i ewentualnie otrzymać większy pokój, jeśli będzie dostępny. Nie ma problemu. Pozwól mi sprawdzić dostępność i zobaczyć, jakie mamy opcje. Dziękuję. Doceniam Twoją pomoc w dokonaniu tej zmiany. To dla mnie przyjemność. Upewnię się, że Twoja nowa rezerwacja idealnie spełni Twoje potrzeby. Brzmi świetnie. Nie mogę się doczekać pobytu, zwłaszcza z ulepszeniem. Wkrótce wszystko potwierdzę i wyślę Ci zaktualizowane szczegóły e-mailem. Doskonale. Jestem wdzięczny za szybką pomoc. Dzięki temu planowanie jest o wiele łatwiejsze. Lekcja 34. Poznawanie tras autobusowych. Zgoda. Więc przeanalizujmy trasy autobusowe dziś wieczorem i zaplanujmy trasę na podróż. Brzmi jak solidny plan. Ważne jest, aby znać najlepsze trasy, aby zmaksymalizować nasz czas. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że zobaczymy wszystkie najważniejsze atrakcje, nie tracąc czasu na transport. Zdecydowanie.
Planowanie z wyprzedzeniem pomoże nam czuć się bardziej zorganizowanymi i mniej zestresowanymi podczas podróży. Tak, i możemy znaleźć najefektywniejsze sposoby przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Uwielbiam to, że możemy połączyć dobrą zabawę z mądrym planowaniem. Dzięki temu przygoda staje się jeszcze lepsza. Pewnie. Nie mogę się doczekać, żeby wszystko zbadać i jak najlepiej wykorzystać nasze doświadczenie. Ja też. Zacznijmy mapować naszą podróż dziś wieczorem. Nie mogę się doczekać. To będzie niezapomniana podróż.